Dzień dobry, witam i o zdrowie pytam. Dzisiaj będę robił gniazdka. Cóż za przypadek. Któż by się spodziewał? Zakupiłem takie czarne, stylowe gniazdka. Po prostu najtańsze jakie były. Oczywiście takie, które będą się chować w ścianie, bo zamierzam wywiercić tutaj otwór i to gniazdko schować, żeby ono nie wystawało na zewnątrz. To samo mam zamiar zrobić tutaj, gdzie już sobie puściłem taką listewkę. Tam ta kostka będzie tak wystawała chamsko. No niestety tak jest. Tu też wywiercę dziurkę i wpuszczę gniazdko do środka. Chyba będę to musiał jednak przesunąć, bo tu, z tego co pamiętam, to idzie ład. No i mój cały bajzel, który jest tutaj, już trochę to rozpętłałem, poprzypominałem sobie, jak to wszystko idzie. Nie mam tu jeszcze żadnej puszki, niestety, ale będzie w przyszłości. Przywiozłem też taki stary stół, który tu był z początków istnienia moich jakby planów snutych na kampera. I również taką listwę, która będzie tutaj zamontowana, tak bądź tak. I to będzie teraz taka jakby główna listwa zasilająca, która będzie szła od przetwornicy. I tu będzie podpięte oświetlenie, będzie podpięta lodówka, będzie podpięte gniazdko, drugie gniazdko i jeszcze jeden taki przewód, który mam tu. I ten przewód zainstaluję tu. I ktoś powie, no debil, tak sobie zainstaluję przewód. Tak na widoku, po co? Po to, że tutaj właśnie zrobię półkę jedną i półkę drugą z tego stołu, który sobie przywiozłem. To jest właśnie ten blat. I pod tą półką jeszcze tą listwę, żeby nie była widoczna. A będę miał mnóstwo gniazdek, bo czasami ładuję tablet, 2 telefony, komputer, coś jeszcze. I właśnie się robi tak, że nie ma miejsca. Ja już czuję się naprawdę, jakby była wiosna. Zrobiła się piękna pogoda, jest piękne, czyściutkie niebo. Jest taka poranna rosa na samochodach. I nie tylko. No, super. A ja zabieram was gdzie? No jak gdzie? Do kampera. A? I skrzeczą, co? No właśnie, bo już posmarowałem. Jakoś tu czysto się zrobiło. Podłożyłem też płytę pod ten akumulator i ta wykocina już się tak nie ściąga. Ale tu pachnie. Takie urządzenie do ozonowania. I ozonowało mi, ale włączę jeszcze na 60 minut. Co więcej, no, przerabiałem trochę. Światło przerabiałem, już nie mam włącznika tutaj. Tylko już jest jeden włącznik tu i zapala mi tą część tutaj nad kuchnią, tak jakby. A drugi przycisk mam tu, koło wybasto. I on zapala tą część tutaj. W ogóle muszę zdjąć tą koszulkę wreszcie, bo to jest... No ile ona może tam wisieć, nie? Dlatego, że jak jechaliśmy, na przykład, nie wiem, podczas jazdy trzeba było wejść po jakieś picie czy coś. Oczywiście nie można tak robić, nie wchodziliśmy. To było ciemno i było bardziej niebezpiecznie. A teraz już jest bezpiecznie. Dorobiłem sobie też takie półki. Jedna tutaj, będzie elegancko. Tak mi się wydaje, że będzie elegancko. Wreszcie. Będę chciał sobie porobić czy na laptopie, czy po prostu nawet postawić coś do jedzenia, jakiś kubek. To nigdy nie mieliśmy takiego miejsca, bo zawsze tu był ten blat kuchenny. A teraz już jest. Tylko muszę tu zrobić jakąś chyba delikatną wyporę, bo to się delikatnie rusza. No, tu na jakieś telefony, na ładowanie, dlatego, że tu zrobiłem kontakt. Ten był niewystarczający, który był tu. Dlatego zrobiłem ten. A tu w środku. Tam tararam. Pchałem już hulajnogi. To jedno na farmery podwiesiłem do szafki. Ale zrobiłem też porządek sobie wreszcie trochę w swojej elektrowni. I wszystkie teraz elementy mam po prostu powpinane. Lodówka z kuchenką, światło w toalecie i wiatrak światła tutaj w kamperze. I to jest ten przewód tutaj. Gniazdko po drugiej stronie ściany. Wywaliłem też już przewody od Webasto, bo już nie są potrzebne, więc zrobiło się trochę przejrzyściej i jest tylko wpięta pompka. To jeszcze nie jest do końca tak jak powinno być, ale już jest dużo lepiej niż było. Co jeszcze zrobiłem i to też polecam każdemu. To nie zlew. W zlewie mam w ogóle kubki, które tutaj leżą bardzo długo. Muszę je zanieść do domu i umyć. Wszyscy, którzy jeżdżą kamperami, to wiedzą, że te pompki są bardzo upierdliwe i głośne. Niektóre. Zależy jeszcze jak się zamontuje. Ale jakby się je nie zamontowało, przykręciło, to one są głośne. A moja? Prawie jej nie słychać, co? A to dlaczego? Zobaczymy, ile to wytrzyma. Zamontowałem ją na takie kółka. Mam nadzieję, że to się szybko nie pozrywa. Przy maszynach do ćwiczeń to są takie ochraniacze na rurki, że jak podnosicie coś nogami,
to wam nie ociera skóra o rurkę, tylko to są takie zabezpieczenia. Poprzecinałem to na takie jak plaster, jak kiełbasa pasztetowa i po prostu tutaj podłożyłem. I teraz ta pompka, ona nie jest przytwierdzona do ściany, więc te wibracje z pompki nie przechodzą na ścianę i nie przechodzą na całego kampera. Bo zwykle nawet jak Oliwia otwierała zlew, albo nawet poszła do toalety w nocy i trzeba było spuścić wodę, to ta pompka się zaraz uruchamiała i było i budziła. Na zewnątrz nie było jej słychać aż tak, ale było ją słychać, a teraz już nie będzie jej w ogóle słychać na zewnątrz i w środku będzie bardzo cicho. No, w zasadzie to tyle z nowości. Ja czekam dzisiaj jeszcze na kamerę, bo mamy przyjść cofania. Zamontuję do tego lusterka, które mam tutaj i zobaczymy, jeżeli będzie wszystko ok, to jeszcze przetnę ten kabel, próbuję go połączyć z tym, który miałem. Mam nadzieję, że będzie działać, a jak nie, to jest też rozwiązanie, bo znalazłem na internecie kabel taki właśnie do kamer 9 metrów, czyli mi starczy 44 zł, ale już wtedy, jeżeli kamera będzie sprawna, to puszczę sobie bezpośrednio jednolity przewód i będę miał kamerę cofania. A dzisiaj zamierzam ogarnąć tutaj oczko. Już trochę zacząłem sprzątać te paprotki, wyrywać, bo tutaj się rozplęgły jak po prostu, nie wiem, pięknie to wygląda w lecie, bo tu jest po prostu taki zagajnik paprotkowy, nic poza tym nie ma, ale w ogóle zobaczcie, jak jest już ciepło. Trawa, żeby tak zaczęła puszczać, co? Nieźle. To jakaś musi być inna trawa chyba. Może to jest szczypiorek? Nie, trawa. Nie, to nie jest trawa. To faktycznie jest coś jakieś cebulowe. W tym oczku w ogóle są ryby, które sobie żyją. I one w zimę też żyją. I nawet jak są duże mrozy, to też te mrozy przeżywają. To się trochę wszystko zapada. Ale tego nie będę ruszał. To sobie zostaje. Tutaj sobie rośnie taki ładny mech. Robi się taki ekosystem. Może wygrabię te liście tylko ze środka tutaj i tamte. Bo tak poza tym to wszystko zostaje. Te paprocie to wszystko zostaje, tylko to obczyszczę i powyrywam. No i muszę ogarnąć ten płot, bo tam widać beton, a tam już trawa tak zarosła, że nie widać. Jest i ona! Właśnie kurier przywiózł mi paczkę. Zaraz podłączamy tą kamerę i zobaczymy, czy działa. Oj! Może najpierw otworzę samochód. To tak, wydaje mi się, że to jest taka sama kamera jak tą, którą miałem. Albo jeszcze sprawdzę starą kamerę, czy na tym przewodzie będzie działać. Dzień dobry. Dzień dobry. Działa. Kamerę kładę tu, dotykam plusa. Działa. Zajebiście. Ale fajnie. Ciekawe, czy ta stara kamera działa. Dobra, stara kamera podpięta. I co się dzieje? Nie działa. Czyli to kamera była walnięta. Jeszcze raz, zaświeca się tu światełko. Światełko się zaświeca. A na ekranie nic. No to chyba się biorę za podłączanie, nie? Jeszcze muszę przeciąć przewód i polutować. Dobra, czyli kamerka stara do śmieci. Od razu też sprawdziłem, czy ta kamera działa na tym starym przewodzie, który jest polutowany. I działa. Te przewodziki tutaj, znaczy przewodziki, to sreberko nie ma nic wspólnego, bo ono nie było połączone i kamera działała. Oczywiście nie mogło być inaczej, tylko są inne kolory. No ale metodą prób i błędów najwyżej spalę kamerę albo nie wiem. Jak mi się to udało podłączyć za pierwszym razem, to jest fart. Oczywiście, że nie. Nie wiem, o co chodzi. Wygląda na to, że te kable mają po prostu jakąś oporność i to znaczy ta kamera czy coś i wystarczy dołożyć kawałek przewodu i to nie działa. Znowu mam. Proszę bardzo. Może tak. Dzień dobry Państwu. Kamera działa. Zbliżam, oddalam. Dlaczego to nie działa, jak ja podłączę przewody? Kurczę. Jestem zły. Polutowałem to podwójnie i chyba nic to nie dało. Dlatego, że jest sygnał jakiś tam wysłany, ale co? Ale podpinam kamerę i nawet się nie przepina na duży ekran. No nic, kicha. Poddaję się, po prostu zamawiam ten 9-metrowy przewód. Tylko jak na tym 9-metrowym to nic nie da. Kolejny dzień. A ja wczoraj ogarnąłem płot. Wyrównałem trochę ziemię. Obczyściłem tutaj wszystko z tej strony przy płocie. Już widać fundament.
Już nie będzie zarastał. Podrzuciłem tu trochę trawy, ziemi i wyrównałem, bo to był dołek. Może teraz jest w miarę równo. Starą trawę po prostu krąściołem, to przerzuciłem w ten dół, kruki i tylko patrzeć, jak wszystko zacznie odbijać. Tak jak te cebulki nie wiadomo czego. A ja dzisiaj jadę do taty. Trafiła mi się wymiana klocków w jego samochodzie osobowym i jeszcze może będę przywoził mamie gałęzie do mulczowania. Panowie drogowcy poobcinali przy drodze z drzewek i pasowałoby to zgarnąć i zmulczować, zanim oni to zmulczują, jeżeli tak w ogóle można. Trzymaj. W końcu nie po to się robiło szkołę samochodową, żeby teraz jeździć do warsztatu i wymieniać klocki w warsztacie. Jedna strona już zrobiona, nówki wsadzone, tylko na stare tarcze, trochę nie bardzo. Takie grube klocki, a już pokazało, żeby wymieniać. Ty, no właśnie, kurde. Bez sensu. Taki efekt niewymieniania tarcz. Albo przynajmniej nie zbijania tych rantów. Tutaj tarcza jeszcze jest niby gruba, a tak naprawdę nie jest gruba. Ma taki duży rant. I klocek jest gruby i mógłby jeszcze posłużyć bardzo długo, ale przez to, że tarcza miała rant, to przetarła czujkę w tym miejscu. A gdzie jeszcze do czujki, żeby klocek się zdarł? A u nas dzisiaj cała siódemka zablokowana na Kraków przed Radomiem. Rolnicy sobie wyjechali i po prostu stoją. Za parę dni wyjazd. Trzeba zrobić przegląd. Mam powiedzieć, co tam się zmieniło w Norska Świat? Co się zmieniło? Bo szukamy materiału na No bardzo odcinek. dużo się zmieniło. W kamperze są półki, są 2 włączniki światła, to już nagrałeś, tak? To wszystko widzieli. Wszystko to zostało już pokazane. Dzisiaj kamper przyszedł przegląd, który nie wykazał żadnych poważniejszych usterek i błędów, prawda? I co? I dzisiaj na tą chwilę, kiedy właśnie tutaj podsmażą sobie ziemniaki, mamy Ziemniaki na obiad. tak, 27 lutego, 27 dzień lutego, czyli zostało nam do wyjazdu dokładnie 13 dni. Dobrze mówię? Tak, bo wyjeżdżamy 11. O, ja muszę sobie przepisać wizytę na paznokciem, bo miałam przecież na 5. Muszę to przepisać na kolejny tydzień. I to jest kluczowa sprawa. No i co ja jeszcze mogę powiedzieć? No wszystko dobrze u nas. Ja cały czas prowadzę zumbę. Szkolenie teraz robiłam z face paintingu. Może jeszcze jedno będę robić w Radomiu 10 marca, dzień przed naszym wyjazdem. Ja jeszcze dzisiaj jadę na zajęcia. Norbert w tym tygodniu jeździ ze mną na zajęcia, żeby ponagrywać trochę filmików do roleczek na TikToki i inne social media, żeby cały czas być w kontakcie Nie to, z co ja. moimi odbiorcami zumbowo-animacyjnymi. Dokładnie. No i, Ja nie mam tylu odbiorców co ty. i ty masz jeszcze więcej chyba. Nie. Co jeszcze mogę powiedzieć? Co tam u Norbka Świat? Norbka Świat codziennie jeździ i coś robi, dlatego mamy taki pierdolnik w kuchni. Nic dzisiaj nie posprzątał. Także co, przegląd zrobiony. A ja jeszcze sobie dorobiłem takie tulejki tutaj pod siedzeniem. Bo to jest zwykłej klasy i po prostu w samochodzie sedanie to było zamontowane bardziej płasko. A teraz już mogę sobie tutaj ten przód do góry. Oczywiście elektronicznie. A jak? A jak się nic nie dzieje, to się nic nie dzieje. Także żegnam się i do następnego.